Dzień dobry, witam serdecznie na moim kanale Astro Marcin. Dziś pokażę Wam unboxing montażu, który nabyłem. Jaki montaż nabyłem? No to podtrzymam Was troszeczkę w niepewności. Paczki przyszły do mnie wczoraj. Cały montaż, powiedzmy z dodatkami, jest spakowany w 4 kartonach. I dlaczego zdecydowałem się na ten montaż, a na inny, to też zaraz Wam to wszystko opowiem. Głównie jakie czynniki wpłynęły na to, jaki montaż kupiłem. Po pierwsze, dosyć moim zdaniem bardzo ważny czynnik, czyli dostępność danego montażu. I drugi, no to wiadomo, cena. Cena i trzeci, który też w sumie brałem pod uwagę, ale nie był on takim wyznacznikiem, aczkolwiek summa summarum skończyło się tak, że jednak był i to dosyć dużym, to nośność danego montażu. I dlaczego nabyłem nowy montaż? Dlatego, bo tak jak widzieliście na moim shorcie, pozbyłem się 2 montaży. Miałem HEQ5 Pro, GoTo Pro i miałem AM5. Teraz niektórzy mogą być zdziwieni. No jak to? AM5 się pozbył i kupił coś innego, coś lepszego? Dlaczego? No tutaj o tym będzie osobny film, no bo nie ukrywam, z AM5 miałem problemy. Jakie? To dowiecie się właśnie z tego drugiego filmu. Dobra. Teraz Wam wytłumaczę, dlaczego kupiłem taki montaż, a nie inny. Dobra, przyjdziemy sobie tutaj do strony i z racji tego, że ja mieszkam w Niemczech, to brałem pod uwagę 2 sklepy niemieckie i summa summarum jeden sklep polski, dlatego, bo czy Delta Optical, czy teleskopy.pl mają praktycznie zbliżone ceny, aczkolwiek gdzieś tam słyszałem, że na Delta Optical można dostać upusty, inni mu mówią, że na teleskopach.pl można dostać upusty. Ja jeszcze brałem pod uwagę AstroShopa. Z tym, że z tego co wiem, AstroShop tak jakby zamknął swoją filię w Polsce. Jest oczywiście możliwość dalej kupowania przez AstroShop, no ale to bezpośrednio jest wysyłane z Niemiec. Z tym, że z tego co widzę i słyszę też od różnych właśnie użytkowników sprzętu astrofotograficznego, no jest to dosyć drogi sklep. Dobra, patrząc na Wave'a 150, bo to jest jeden montaż, który brałem pod uwagę, no to cena wynosi 11 800 zł i jest to cena od razu z statywem. Tutaj mamy cenę ze statywem. Cena bez statywu to jest 10 260 zł. Problem jest taki, że jest dosyć ciężko z dostępem tego montażu. Dobra, tu mamy jeden. Drugi, jaki brałem pod uwagę, to jest AM5N. To jest ta wersja nowsza, bo ja miałem AM5, to jest ta wersja starsza. I tutaj mamy cenę 11 600 zł, jest to cena bez statywu. Do tego trzeba dodać statyw, to jest cena 2000 zł, czyli robi nam się cena prawie 14 000 zł. I tu mamy ten jeden sklep, powiedzmy niemiecki. Ja tutaj przerobiłem na polski, żebyście mieli właśnie ceny w złotówkach. I też brałem pod uwagę sklep polski, czyli na teleskopach.pl. Wave'a 150i mamy w cenie 10 000 zł, z tym, że tutaj też trzeba dodać statyw, który kosztuje 1300 zł, czyli mamy cenę 11 300. I jeszcze brałem pod uwagę WDK 17, z tym, że problem jest taki, że ten montaż praktycznie jest niedostępny, a z opinii różnych osób, które posiadają ten montaż, słyszałem, że jest to jeden z lepszych montaży. No ale niestety jest on na razie niedostępny. I teraz tak, z racji tego, że z AM5 miałem problemy, stwierdziłem, że AM5 nie będę brał, dlatego, bo powiedzmy zraziłem się do tego montażu. WDK 17 jest niedostępny i jeszcze był pod uwagę
jeszcze jeden tam i Optrion brany pod uwagę, ale no słyszałem dosyć negatywne opinie o tym montażu. Może akurat po prostu tak trafiłem, dlatego stwierdziłem, że no tego montażu też nie będę brał. Aczkolwiek patrząc na ceny tego Ioptrona, to no nie są zbyt ciekawe. No i summa summarum stanęło na Wave'ie 150. I tak, kupiłem Wave'a 150 i okazało się tylko, że w Astro Shopie był on niedostępny, w teleskopach też był niedostępny, praktycznie nigdzie był on niedostępny. No i odkryłem, że mam jeszcze jeden sklep w Niemczech, który, jak popatrzyłem na ceny, to aż nie wierzyłem, że takie ceny są. To jest ten sklep, teleskopy Specializem. Cena jest w euro, bo ten sklep nie ma oddziału w Polsce, też nie ma tutaj możliwości, znaczy jest możliwość przetłumaczyć, ale to będzie przetłumaczony tekst, a nie cena. Cena to 2480 euro i jest to cena już ze statywem. Czyli to jest 10 400 zł. Wziąłem pod uwagę, że euro jest tam plus minus 4,2. I teraz patrząc na tą samą cenę w teleskopach, czyli mamy 10 000 plus statyw, to mamy 11 300, a tutaj mamy cenę 10 400, czyli mamy, no jest dosyć dużo tańsze, to jest 900 zł, no niby coś, niby nic. No dobra, ale ktoś zaraz mi może powiedzieć, no tak, ale to musi przyjechać do Polski, to już jest większy transport, bo faktycznie chyba cena do Polski wysyłka to jest chyba około 60 euro, no to ta już cena troszeczkę wzrasta. No i potem, no okej, dobrze, ktoś może powiedzieć, no tak, ale nie daj Boże, coś się popsuje, ja muszę wysyłać na swój koszt i tak dalej, i tak dalej. No też prawda, czyli summa summarum, no wynika z tego, że dla kupujących w Polsce teoretycznie najlepiej jest kupić w teleskopach albo w Delta, bo Delta ma taką samą cenę jak w teleskopach. A patrząc tutaj od strony niemieckiej, no to ta cena to zabija. No słuchajcie, to jest cena 2480 z trójnogiem. Aż nie wierzyłem. Wziąłem, zadzwoniłem do sklepu, porozmawiałem, jest bardzo fajny właściciel, Herr Kloss. Bardzo sympatyczny facet, pogadałem. Jeszcze okazało się, że dostałem jeszcze zniżki, bo oprócz tego, że kupiłem montaż, no to kupiłem, wiadomo, w komplecie mam statyw i do tego kupiłem przedłużkę, czyli ten łącznik między statywem a montażem i dokupiłem jeszcze przeciwwagi. Wolałem przeciwwagi kupić. Dlaczego? I tu tak naprawdę jest moim zdaniem bardzo ważna rzecz, na którą powinniście zwracać uwagę, bo zauważcie, że praktycznie przy wszystkich montażach jest napisane, tych harmonicznych, że nie trzeba używać przeciwwag do jakiejś tam wagi. Szczerze, ja w to nie wierzę po tym, co mnie spotkało, dlatego, bo no nie będę opowiadał, zostawiam to na następny film, tak więc jeśli ktoś ma ochotę, proszę bardzo, zasubskrybujcie, obserwujcie mój kanał, niedługo, nie wiem, w ciągu tygodnia, 2 czy 3 ukaże się właśnie film, dlaczego pozbyłem się AM5 i jakie miałem problemy z AM5. Dobra, nie przedłużamy tego, to co? To robimy unboxing. Aha, no właśnie, jeszcze zanim zrobimy unboxing, to Wam pokażę. O, proszę bardzo. Jedna paczka. Druga paczuszka, taka mniejsza. Trzecia paczka. No to wiadomo chyba, co tutaj jest. I czwarta paczka, najcięższa, największa. Chyba też już wiadomo, co tutaj jest. No dobra, zaczniemy od małego kartonika. Co tutaj mamy ciekawego? Aha, to mamy już instrukcja. Czyli tak jak widzimy, możemy ten sam pier zastosować możemy do Wave'a 100 oraz do Wave'a 150.
O, jak to się mówi, pismo obrazkowe. Bardzo fajnie jest narysowane, jak to można zainstalować. Bardzo fajny opis. Okay. I tak to wygląda. Ok. Sympatyczne. Myślę, że czy będzie on dobry? No na pewno będzie dobre, ale nie wiem, czy zauważyliście w AM5, tak jak zobaczycie na przykład na moich filmach, miałem też taką przedłużkę, z tym, że ona była z takich jakby na 3 prętach. Wydaje mi się, że to jest lepsze, dlatego, bo nie daj Boże jakiś wiatr wieje, no to ten wiatr przelatuje na drugą stronę. No tutaj jest zawsze jakiś tam opór powietrza, czyli nie wiem, no zobaczymy. No dobra, fajnie to wygląda. Co tu jest? Tutaj coś jeszcze mamy. Co tutaj mamy ciekawego? Aha, jeszcze coś takiego. Imbusy, czyli tu mamy, gdzie mamy instrukcję? To jest pierścień, ale gdzie ten pierścień? Od góry jest ten pierścień, tak. Aha, no dobra, to już wiemy. A, tutaj, czyli tutaj mamy do statywu, a tutaj montujemy i wtedy wkręcamy setkę. Tak mamy dla 150, a z tym pierścieniem mamy dla setki. Ok. Czyli dobra, teraz sobie to, wiecie co, wezmę, od razu schowam, bo to na tą chwilę nie będzie mi potrzebne. Niestety pogody na razie nie ma, to myślę, że można spokojnie to z powrotem schować. Lecimy z drugim kartonem. No to już grubsza sprawa. Aha, czyli tutaj mamy przeciwwagi. Czyli mamy jeden pręt, drugi pręt, okay. I przeciwwagi. Karton odłożymy na bok. Mamy karton w kartonie. Szczerze? No, fajnie to wygląda. No, ale kolorystycznie, zobaczcie, to takie jakby to, nie wiem, przyrdzewiałe trochę było, nie wiem, takie jakieś odcienie dziwne ma, nie wiem czy widzicie. No, dobra, przyjmijmy, że tak musi być. Śrubka, wszystko fajnie, pięknie. Aha, czyli, dobra, czyli to tutaj idzie. Czyli myślę, że jest to sympatycznie skonstruowane, dlatego, bo mamy dwa pręty, możemy zamontować na krótszym albo na dłuższym. I tutaj jeszcze jak damy przeciwwagę, no to mamy możliwość w bardzo ciekawy sposób właśnie znaleźć środek ciężkości, a wiadomo, że najlepiej jest jak środek ciężkości jest właśnie na montażu, a nie po lewej czy po prawej stronie.
No dobra, ja sobie to wkręcę tutaj, żeby to nie zginęło. Przeciwwaga, to sobie... No, sympatycznie. Ok, dobra, to mamy z głowy. Ja sobie to wezmę, to później pochowam, żeby tutaj też za bardzo Was nie zanudzać tym unboxingiem. I trzeci karton, lekki. Trójnóg. Instrukcja. Ma 35 kg. Śmiesznie. Tutaj mamy informację, że maksymalnie można na niego wsadzić 35 kg. Ciekawe, bo nie wiem, czy zauważyliście, przy Wave'ie 150, przy 150, przy właśnie statywie jest napisane, że można maksymalny udźwig 20 kg, co powiem Wam szczerze, właśnie mnie trochę martwiło. Bo teraz tak, jeśli montaż ma maksymalny udźwig 25 kg z przeciwwagami, gdzie wiadomo, przeciwwagi robią swoje, montaż robi swoje, plus jeszcze teleskop robi swoje, a trójnóg na trójnóg możemy wsadzić maksymalnie 20 kg, no to kurde, coś mi tu nie pasowało. No ale dobra, zobaczymy. Zobaczymy, jak w ogóle ten trójnóg wygląda. Tu oczywiście jeszcze widzę śruby. Aha, czyli też te same pierścienie, aby setkę zamontować. Dobra, to pójdzie na bok. I teraz co my tu mamy, bo tutaj coś jeszcze jest. Aha. Tak. Ok, łącznik tutaj i montaż. Nie montaż, przepraszam, tylko statyw. Wiecie co, szczerze? No tak do końca nie pamiętam, ale mam wrażenie, że jest praktycznie to samo, co przy AM5. To jest, aha, tutaj jest taka... Nie wiem, czy tam magnetyczny? Nie magnetyczny, takie mam wrażenie. No wygląda dosyć solidnie, no ale to wiadomo. Zobaczymy podczas testów, jak to będzie się zachowywało. No dobra, czyli trójnóg powiedzmy już mamy, rozpakowany. A tutaj jest od spodu, prawda, żeby to wszystko dobrze trzymało. No i teraz, jak to się mówi, gwóźdź programu, czyli montaż. Z tego, co się dowiedziałem, bo nie wiem, czy zauważyliście, wszystkie 3 kartony były oryginalnie zapakowane. Ten widać, że był otwierany. Rozmawiałem z właścicielem sklepu i on mi powiedział, że każdy montaż, który do niego przyjeżdża, jest brany na warsztat i sprawdzany, czy dobrze funkcjonuje. To samo jest z teleskopami. Wszystkie teleskopy, które idą na sprzedaż, są sprawdzane, czy dobrze funkcjonują. Tak więc no raczej ciężko tutaj jest, żeby jakiś, nie wiem, babol wyszedł z tego sklepu. Moim zdaniem bardzo duży plus właśnie na ten sklep, na tego sklepu. Dobrze, i teraz ja muszę sobie z tym poradzić, to otworzyć, wyjąć to jakoś, to chyba będzie trzeba zrobić tak, jak się to robi. O. Karton idzie na bok. Mamy montaż. Tak. O,
widać, że jest druga taśma. Nawet nie jest sklejona, to nie. Czyli widać, że był otwarty. Okay. Aha. Odnośnie gwarancji informacja i co my tu mamy? No skrzyneczka jest, skrzyneczka. Tak, tu mam trochę mało miejsca. To sobie wywalimy. I zobaczymy skrzyneczkę. Bardzo fajna skrzyneczka. Plastik z aluminium, tak mam wrażenie. Tak to wygląda. No, sympatyczna skrzyneczka. No dobra. I to co? Mam wrażenie, że jest gabarytowo, to chyba jest podobna do skrzyneczki, do tej torby skrzyneczki z AM5. Ale mam wrażenie, że jednak ona jest troszeczkę mniejsza. No i mamy, tadam, montaż. Kluczyk, żeby można było zamknąć. I montaż. Jak go się wyciąga, żeby tu nic nie... Dobra. Będziemy się siłować. Czy coś popsujemy zaraz? Nie wiem, czy kable mi coś pomogą. Tam mamy tu kabel. Aha, kabel do połączenia na przykład z komputerem, albo Aziairem, albo z Telawitą. No i kabel zasilający. Ciężko, bo ciężko, ale idzie. Jest. I mamy gwóźdź programu. Skrzyneczkę zamkniemy. I tak oto wygląda montaż. Wiecie co? Powiem Wam tak. Myślę, że jest on troszeczkę większy od AM5, ale no zobaczymy, jak to będzie działało. I co tutaj jest ciekawe, zauważcie, że tutaj ma wejścia zasilające na hand controller, wejście na USB i kolejne takie jeszcze wejście na USB, czyli tutaj na ten kabel, ale też mamy tutaj, zobaczcie, tu jest też wejście na USB i na zasilanie, czyli jest o tyle fajnie, bo tutaj możemy zamontować teleskop cały, Aziaira na przykład, i wszystko podłączyć tutaj do zasilania. Nie trzeba ciągnąć gdzieś tam dalej. I to się wszystko będzie razem ruszać. I teraz wiecie co jeszcze? Ja Wam też jednej rzeczy zapomniałem powiedzieć, co tu jest bardzo fajne. Tutaj przy tym montażu harmonicznym mamy możliwość ustawiania równowagi, bo on ma normalnie hamulce tutaj, tak jak mamy na przykład w Skywatcherze, w HEQ5 czy w innym właśnie takim montażu typu EQ6. I tutaj to też jest tak, więc powiem Wam, no mi się to bardzo podoba, bo będę mógł naprawdę uzyskać równowagę na tym teleskopie i nie będę miał problemów, nie będę się martwił, czy jedna strona jest cięższa, czy druga lżejsza. Bardzo mi się ten montaż podoba. Zobaczymy, jak będzie działał. Dobra, nie przedłużamy. Myślę, że na dzisiaj możemy zakończyć. Dziękuję bardzo za oglądanie filmu. Jeśli ktoś jest ciekawy historii, co się wydarzyło z AM5 i jakie były jej losy, jak skończyła, to zapraszam do subskrypcji, aby oglądać moje filmy. No i myślę, że w niedalekiej przyszłości pokażę Wam, jak ten Skywatcher u mnie się sprawuje. Na razie dziękuję Wam bardzo serdecznie, trzymajcie się, cześć, do zobaczenia.